Witam serdecznie. Wczoraj mieliśmy fajne spotkanie z Sylwią na temat właśnie objawień w Amsterdamie, a dzisiaj chciałem poruszyć pewną rzecz dotyczącą papieża Leona i Franciszka papieża, bo ten kurz niby już po konklawę opadł, ale mimo wszystko, moi drodzy, wiele tajemnic jeszcze pozostało, a niektóre dopiero zostaną odkryte. Chodzi mi głównie o proroctwo siostry Patrocinio. To proroctwo się nazywa Lew Ostatecznych Czasów albo Lew Ostatnich Czasów, ale zanim do tego przejdziemy, naturalnie będę wdzięczny, jak polubicie, jak roześlecie znajomym tą informację tego vloga. No i oczywiście skomentujecie na samo zakończenie. Również zachęcam do włączenia się do grona wspierających, dlatego że jeżeli będziecie w gronie wspierających, moi drodzy, to możecie stawiać pytania. Raz w miesiącu będą organizowane takie Q&A, gdzie te pytania będą brane i rozpatrywane, objaśniane, więc będziecie mieli wpływ na rozwój tego kanału. No ale wróćmy sobie do proroctwa siostry Patrocinio, czyli proroctwa Lew Ostatnich Czasów. Jest to jedna z bardziej takich tajemniczych i mniej znanych przepowiedni chrześcijańskich, która jest związana z postacią hiszpańskiej mistyczki, czyli chodzi mi tutaj o siostrę Marię od Jezusa z Arguedy, która oczywiście była nazywana siostrą Patrocinio, a właściwie była to Maria Rafaela de los Dolores i del Patrocinio. Ona żyła w latach 1811-1891. Była ona znaną zakonnicą klaryską w XIX-wiecznej Hiszpanii, która miała wpływ na dwór królewski, zwłaszcza na królową Izabelę II. W ogóle uznawano ją za mistyczkę i osobę obdarzoną różnymi darami nadprzyrodzonymi. A o co tak naprawdę chodziło z tym proroctwem Lew Ostatnich Czasów? Bo według niektórych źródeł właśnie to proroctwo miało dotyczyć przyszłości Kościoła katolickiego i losów świata w czasach ostatecznych. Ja mam taki kawałeczek streszczonej formy tego proroctwa, które było zawsze w obiegu prywatnym, bo nie ma tak naprawdę oficjalnego potwierdzenia tego proroctwa w dokumentach Kościoła. No i tą część, którą mam, wiadomo, że ona w obiegu prywatnym była, nie wiadomo, czy później było coś dopisywane, czy nie. No ale posłuchajmy, jak ona brzmiała. Przyjdzie czas, gdy Kościół będzie udręczony przez ciemność, a jego pasterze rozproszeni zostaną. Bestia zasiądzie na tronie Piotrowym i wielu odda jej pokłon. No ale wtedy powstanie lew z Judy, z rodu królewskiego, którego Bóg zachował dla dni ostatecznych. On rozproszy ciemność, oczyści świątynię i zgromadzi prawdziwych wiernych. Jego panowanie nie będzie długie, lecz wystarczające, by zatriumfowało światło i prawda. No, o co chodzi tutaj z tym proroctwem? Najpierw przejdźmy do symboliki, no bo mamy tutaj lwa z Judy, to jest symbol Mesjasza w Piśmie Świętym, no ale też jest to także w proroctwie ten lew z Judy rozumiany jako ziemski król albo jakiś przywódca, który z pomocą Boga przywróci porządek duchowy. Mamy też bestię, która będzie siedzieć na tronie Piotrowym. Może to być jakaś taka metafora duchowej korupcji w Kościele lub jakaś zapowiedź uzurpatora. Jest tutaj też mowa o rozproszonych pasterzach. To też może odnosić się do podziałów i chaosu wewnątrz Kościoła. No i mamy też zgromadzenie wiernych, czyli jest tu zapowiedź odrodzenia wiary w czasach wielkiego ucisku. Siostra Patrocinio już za życia była taką troszeczkę kontrowersyjną postacią, bo miała wizje dotyczące przyszłości Hiszpanii, a także świata. Ona przepowiedziała między innymi, moi drodzy, kilka innych ciekawszych rzeczy. To znaczy, chodzi mi między innymi, ona przepowiedziała wygnanie królowej Izabeli II i przepowiedziała też kryzys monarchii w Hiszpanii, przyszłe cierpienia Kościoła. No i po jej śmierci przypisywano jej również proroctwa o antychryście i powrocie monarchii katolickiej w Europie. Niektóre w ogóle monarchistyczne kręgi monarchistów, czy to w Hiszpanii, czy to w Francji,
ogólnie wiązały to proroctwo lwa z przyszłym królem katolickim, z jakimś takim monarchą wielkiego powrotu, może Grzegorz Braun, kto wie, kto wie. No więc analogicznie do francuskich przepowiedni o wielkim monarsze, bo we Francji istniały te przepowiednie o wielkim monarsze, no i Hiszpanie też chcieli takiego wielkiego monarchę wielkiego powrotu i on miał niby odbudować chrześcijaństwo w Europie. Te wszystkie proroctwa należy, moi drodzy braci, traktować z wielką ostrożnością, ponieważ one nie są częścią oficjalnej nauki Kościoła, często one mają charakter prywatny i mogą być różnie interpretowane, ale oczywiście istnieje ryzyko przypisywania pewnych słów osobie, która nigdy ich nie wypowiedziała, dlatego że jest brak po prostu źródeł spisanych z tamtej epoki. No i można by na przykład pokusić się, przynajmniej ja próbowałem się pokusić, i porównać to proroctwo do innych wizji, które też mówiły o lwie, czyli o królu czasów ostatecznych. Mam tu na myśli proroctwo świętego Malachiasza, czy ogólnie wizję Anny Katarzyny Emmerich, o której już kiedyś mówiłem, czy wizję Marii Julii Żecheny. No i postarajmy się tak tutaj troszeczkę w tym pogmerać i to wszystko porównać. No weźmy sobie, z powrotem wróćmy do proroctwa siostry Patrocinią, to proroctwo, które nosi nazwę Lew ostatnich czasów. Ta treść kluczowa brzmiała w ten sposób. Lew z Judy rozproszy ciemność, oczyści świątynię i zgromadzi prawdziwych wiernych. Jego panowanie nie będzie długie, lecz wystarczające, by zatriumfowało światło i prawda. Kluczowe cechy tego to właśnie oczywiście ta postać króla z rodu Dawida, albo z jakiegoś innego symbolicznego rodu królewskiego. Oczywiście jest tu mowa o oczyszczeniu kościoła z herezji i zdrady. No i jest tu mowa o takim krótkim, ale znaczącym okresie panowania, gdzie tu będzie ten triumf dobra przed ostatecznym sądem. Tak wygląda to proroctwo siostry Patrocinio, prawda? A jeżeli zajrzymy do wizji świętej Anny Katarzyny Emmerich, która żyła w latach 1774-1824, to w jej wizji mamy coś takiego. Zobaczyłam Kościół wielkiej ciemności. Zobaczyłam, że papież jest w niebezpieczeństwie. Potem ujrzałam młodego człowieka wysoko postawionego, który przechodzi z pomocą niesiony przez światło. No i właśnie, jakbyśmy chcieli tak sobie te dwie wizje porównać, no to w przypadku świętej Anny Katarzyny Emmerich jest mowa o młodym przywódcy, który niesie to światło. Być może to jest właśnie ten lew, albo jest to tożsame z tym lwem, o którym mowa jest u siostry Patrocinio. Emmerich widzi w ogóle oczyszczenie Kościoła i powrót wiary dzięki pomocy jakiejś wybranej osoby, czyli dzięki pomocy wybranego, tak? Natomiast proroctwo zawiera również symbolikę, która jest tutaj też zbliżona, bo jest tu mowa o świetle, o ratunku, o ciemności Kościoła. To jest ciekawe. Natomiast weźmy sobie dla porównania jeszcze wizję Marii Julii Żecheny. Tam jest przede wszystkim w jej proroctwie mowa, albo taka zapowiedź 3 dni ciemności, po których pojawi się król wybrany przez Boga. No i Maria Julia mówi wprost o wielkim monarsze, który odbuduje chrześcijańską Francję i obroni Kościół. W jej wizji mamy takie słowa. Bóg da swojego pomazańca, króla, którego świat zapomniał, a który powróci i stanie się mieczem sprawiedliwości. No i znów porównajmy to. Znów mamy tego samego ducha, czyli tego ducha ostatniego lwa, który jest wybrany przez Boga, jakiś zapomniany król, który przywraca ład. No i Żecheny podkreślała francuskie korzenie monarchii, Patrocinio wskazywała z kolei na lwa Judy. Lew Judy jest takim uniwersalnym symbolem biblijnym. No i zostaje nam już przerobione z każdej strony praktycznie w ostatnich tygodniach proroctwo świętego Malachiasza, który zmarł w 1148 roku i tam jest mowa o tych papieżach aż do końca czasów, bo w tym fragmencie końcowym czytamy coś takiego w proroctwie Malachiasza. W czasie prześladowania Kościoła Rzymskiego zasiądzie na tronie Piotr Rzymianin, który będzie pasł owce pośród wielu utrapień. Po tych wydarzeniach miasto 7 wzgórz zostanie zniszczone, a straszliwy sędzia osądzi lud. No i właśnie, u Malachiasza brakuje jakiejś takiej konkretnej postaci świeckiego króla, ale występuje oczywiście końcowy papież, którym jest rzekomo Piotr Rzymianin. Malachiasz w ogóle koncentruje się na kościele jako na instytucji. No ale tutaj ten klimat katastrofy i oczyszczenia
powiedziałbym, że jest nawet zbieżny z tymi innymi wizjami. No i weźmy sobie, zobaczmy, jakie wspólne cechy są tego króla czasów ostatecznych z tymi innymi wizjami, o których mówiłem. Symbol lwa praktycznie u siostry Patrocinio występuje, u Emerich troszeczkę pośrednio, u Marii Julie Żacheny no jest to tam taki król wojownik, tak? No i w tradycji proroctw królewskich też występuje. Król wybrany przez Boga jest tym lwem oczywiście. Upadek kościoła występuje we wszystkich objawieniach, które wymieniłem. Ta bestia albo antychryst też występuje u siostry Patrocinio tak troszeczkę pośrednio, natomiast u Emerich i Żacheny jest tam mowa o ciemności, o tych 3 dniach ciemności. No i w tradycji proroctw królewskich też występuje. Natomiast również mamy triumf dobra przed sądem, gdzie u wszystkich w 4 przypadkach występuje. No i król jako obrońca kościoła też występuje w tych 4 przypadkach, tak sobie powiedzmy szczerze. No i dalej. Do jakich wniosków moglibyśmy dojść? No wszystkie te proroctwa, choć pochodzą z różnych epok i krajów, opowiadają praktycznie taką samą historię. No bo tam jest mowa o kościele, który przechodzi wielki kryzys, no i zło zdaje się w tym przypadku triumfować. Jest mowa, że Bóg posyła wybawiciela, króla, przywódcę, wojownika albo papieża, który działa jak prorok, jak pasterz. No i czas jego działania jest krótki, ale decydujący, zanim nastąpi właśnie ostateczny koniec i sąd. Więc ten lew z ostatnich czasów to taki symbol o bogatej warstwie biblijnej, eschatologicznej i siostra Patrocinio moim zdaniem wpisuje się w długą tradycję mistyczek zwiastujących przywrócenie ładu i monarchii przez osobę wybraną przez Boga, często w ogóle z jakiegoś zapomnianego rodu królewskiego. No właśnie, ale zwróćmy jeszcze uwagę, mamy wybranego papieża Leona XIV, który poniekąd łączy się z papieżem Franciszkiem, dlatego że został on przez Franciszka wypromowany. No on był z tej stajni franciszkowej, tak to nazwijmy. No i papież Franciszek oczywiście miał poniekąd troszeczkę rzymskie korzenie, bo pełne imię w ogóle też świętego Franciszka jest Giovanni di Pietro di Bernadotte, no czyli można by na siłę powiedzieć, że Franciszek mógł być tym Piotrem Rzymianinem w sposób symboliczny. No a jak to ma się w ogóle do tej wizji siostry Patrocinio? Bo taka interpretacja tworzyłaby intrygujący związek między kilkoma ważnymi proroctwami a postacią właśnie zmarłego Franciszka. I chciałbym teraz się nad tym zastanowić i zrobić taką pogłębioną troszeczkę analizę i połączyć tego Piotra Rzymianina właśnie ze świętym Franciszkiem z Asyżu, z jego duchowym dziedzictwem, czyli z papieżem Franciszkiem, no i również z naszym lwem ostatnich czasów, z tej wizji siostry Patrocinio. Wróćmy jeszcze do proroctwa świętego Malachiasza i mamy ten ostatni werset. In persecutione extrema sedebit Petrus Romanum. Czyli w czasie ostatecznego prześladowania świętego Kościoła Rzymskiego zasiądzie Piotr Rzymianin. Właśnie, kim Franciszek był w ogóle z pochodzenia? To jest pierwsza taka podstawowa rzecz. Bo święty Franciszek z Asyżu nazywał się Giovanni di Pietro di Bernadotte, czyli był synem Piotra, Pietro, prawda? Ten zmarły papież przyjął imię Franciszek, który wskazywał na te duchowe utożsamianie się z tą właśnie postacią. No i oczywiście papież Franciszek urodził się w Argentynie, a jego rodzina pochodziła z Piemontu, czyli z terytorium rzymskiego. Natomiast jego duchowa tożsamość była głęboko franciszkańska i głęboko, bym powiedział, romańska. Można by więc powiedzieć, że papież Franciszek symbolicznie łączył w sobie i Piotra, i Rzymianina, czyli odpowiadał temu opisowi ostatniego papieża z tego proroctwa Malachiasza, tak? No ale wróćmy jeszcze do tej wizji siostry Patrocinio. Tam mamy napisane coś takiego. Lew z Judy powstanie w godzinę największego zamętu, w chwili, gdy świątynia zostanie sprofanowana, a światłość niemal całkiem zgaśnie. Wtedy on stanie się mieczem Pana. No i jak moglibyśmy to interpretować? No, świątynia zostanie sprofanowana, czyli bym powiedział współczesne skandale, herezje, przede wszystkim upadek autorytetu Kościoła. Światło w ogóle zgaśnie, będzie kryzys moralny, spadek wiary w świecie, w samej hierarchii, no i lew jako interweniujący mesjański władca, to nie będzie papież, ale jakiś król wojownik, który działa obok albo po śmierci Piotra Rzymianina, tak?
Moi drodzy, pewne sekwencje wydarzeń powtarzają się, no bo papież z rzymskimi korzeniami, ten ostatni papież, w proroctwie Malachiasza to mamy Piotra Rzymianina. Może to być Franciszek? Niekoniecznie. W innych źródłach, u siostry Patrocinio nie ma o tym w ogóle mowy, ale w innych źródłach to będzie, na przykład u Żacheny jest mowa, że papież będzie prześladowany. Mowa o głębokim kryzysie, czyli wielkim utrapieniu, świątyni sprofanowania. U Emerich w ogóle kościół był w ruinie, prawda, w jej wizjach, no nie? Te objawienie lwa, mesjańskiego króla, to mamy oczywiście u siostry Patrocini, a u Żacheny mamy tego wielkiego monarchę. No i w proroctwie Malachiasza po tym wszystkim ma nastąpić straszliwy sąd i straszliwy sędzia osądzi lud. No i tak naprawdę byłoby to zgodne, bym powiedział, z apokalipsą. No dobrze, ale jakie duchowe znaczenie miałby w tym przypadku i Franciszek, i lew? No bo w symbolice biblijnej lew z Judy to taki obraz Chrystusa triumfującego. No, jak patrzyliśmy na pontyfikat Franciszka, to na pewno Franciszek nie był tym lwem w sensie militarnym czy jakimkolwiek królewskim, ale może on przygotowywał drogę dla lwa, może nawet nieświadomie, tak samo jak Jan Chrzciciel przygotowywał drogę dla Chrystusa, dla kogoś, kto później miał nastąpić. No i ta franciszkańska prostota i pokora może być też znakiem tego czasu ostatecznego, bo ostatni papież jest cichy, a przecież lew jest potężny. Pytanie, czy papież Franciszek był faktycznie tym duchowym Rzymianinem i czy wypełnił proroctwo Malachiasza? Czy pontyfikat, bo w ogóle pontyfikat Franciszka przypadał na okres takiej duchowej ciemności i zamieszania, zgodnie z tymi wizjami Emerich, Patrocinio i Żachenny, tak? No i czy być może teraz Leon XIV jest tym lwem ostatnich czasów z tego proroctwa Patrocinio? Czy on coś zmieni, czy też nie? Czy lew, ten lew z tego proroctwa czasów ostatnich i Piotr Rzymianin w ogóle istnieli przez krótki czas, czy nie? W koniec końców, kto faktycznie miał zostać papieżem teraz, bo przecież wiemy, że po trzecim głosowaniu pokazał się najpierw biały dym, a za chwilę potem czarny dym. I dopiero po czwartym czy po piątym wybrano obecnego Leona XIV. Jest to sytuacja bardzo podobna do tej sytuacji z 1958, kiedy wybrano kompletnie innego kardynała Syrii, ale zmuszono go do nieprzyjęcia urzędu papieża, żeby mógł urząd papieża przyjąć Jan XXIII w 1958 roku. Tak więc, moi drodzy, pozostaje pytaniem, czy to, że poszedł wtedy biały dym, to był przypadek, czy też być może znowu ponownie kogoś innego wybrano, ale zmuszono go do tego, żeby, moi drodzy, zrezygnował. Tak więc myślę, że lata pontyfikatu Leona XIV odkryją naprawdę wiele tajemnic. A ja ciekaw jestem waszych komentarzy do dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim ciekaw jestem również... Lajkujcie, tak jak powiedziałem, i zachęcam do włączania się do grona wspierających, to wtedy będziecie mogli zadawać pytania i będą specjalnie dla was przygotowywane live'y sobotnie. Myślę, moi drodzy, że warto. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.